w filmach Dario Argento bardzo lubię ten klimat, który nam reżyser sprzedaje. Rzeczywiście u niego, no wiadomo, że fabuła to jest, powiedzmy, tak, musi być, bo na czymś ten film się musi opierać, ale rzeczywiście to jest bardziej uczta, obraz, to co widzimy, wszelkiego rodzaju didaskalie, efekty wizualne, to rzeczywiście robi największe wrażenie. I no, co tu dużo mówić, oglądając film Bezsenność, bo o tym będzie dzisiaj mowa, nie będę próbował nawet po włosku tego przetłumaczyć, ale rzeczywiście głównie mi o to chodziło, bo ostatnie kilka produkcji Argento były bardzo nieudane. Upiór w operze zaskoczył mnie in minus po prostu i chciałem, żeby Argento wrócił i tak powiedział sam, że rzeczywiście przy okazji tego filmu, udzielając wywiadów, że postanowił powrócić do korzeni. Nie wszystko dzisiaj niestety udało, bo jak sam ubolewał, przeważnie ręce zabójcy to są jego ręce, ale tym razem te rękawice były zbyt duże i nie mógł. No i rzeczywiście to akurat nie ręce Dario Argento tam są, a rzeczywiście ręce aktora bądź aktorki, nie zdradzam, który rzeczywiście odgrywa główną rolę. Fabuła tylko i wyłącznie w zarysie. Mamy Turyn 1983 rok, są popełniane morderstwa, niby udaje się kogoś ująć, sprawcę. Po czym mamy skok do roku 2000, ale właśnie, czy teraz mamy już tylko i wyłącznie naśladowcę, czy nasz, no co tu dużo mówić, antagonista zrobił sobie krótką przerwę na herbatkę i w tym momencie po 17 latach wraca. No i nasz detektyw, który wtedy prowadził sprawę, w tejże roli Max von Sydow, postanawia, w tym momencie już emerytowany, postanawia wrócić i jakoś to wymyśleć, jakoś to rzeczywiście odegrać. I tak jak już mówiłem wcześniej, fabuły w filmach Dario Argento jest jak na lekarstwo. Tak, no wiadomo, że akcja gdzieś tam musi się toczyć, musi być od A do Z, coś się musi dziać, ale co, gdzie, po co, to tak już niespecjalnie rzeczywiście jest i ta fabuła jest tutaj, krótko mówiąc, licha. Jeżeli można, powiedzmy, parafrazując powiedzieć, jeżeli widziałeś jeden film Dario Argento, to tak jakbyś widział już wszystkie, bo rzeczywiście to jest już widziane wielokrotnie i to się rzeczywiście powtarza, ale cały czas twórca potrafi mnie zaskakiwać, bo rzeczywiście udaje mu się, tutaj mam oczywiście ściągawkę, będę się posiłkował ciekawostkami z IMDb, a także z Wikipedii, bo uwierz albo nie, na IMDb powiedzieli, że film zarobił tylko $150,000, a okazało się, że tak nie było, film zarobił dużo więcej. No ale rzeczywiście Turyn, miasto ukochane reżysera, zresztą sam powiedział, że wielokrotnie chciał tam kręcić i kręcił, no bo oczywiście była taka możliwość. Dosyć fajnie mu się to oczywiście działo, prowadziło. Tak, rzeczywiście. Film zaskakuje, można powiedzieć. Zaczynamy z wysokiego C i no, do tego jestem przyzwyczajony już przy okazji produkcji Dario Argento, że no, on wie po prostu. On stosuje metodę Alfreda Hitchcocka. Zresztą zawsze jakiś będzie film z Hitchcockiem w tle, że najpierw ma być trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie. I rzeczywiście to mu się udaje jak najbardziej. To trzyma w napięciu i jest w porządku. Cała intryga, zagadka no jest szyta bardzo grubymi nićmi, naprawdę jest przewidywalna od A do Z, możliwe, ja też tam gdzieś nie tak w czas jak sobie zapisałem się zorientowałem co, gdzie, jak i kiedy, nie będę oczywiście zdradzał kto, co, gdzie, bo to możesz obejrzeć sama i przekonasz się jak najbardziej co tutaj się dzieje, ale rzeczywiście tak myślałem, czy będzie tutaj coś więcej, czy, no bo to już jest wiele lat, kiedy Dario Argento tworzy filmy, czy w roku 2000, bo wtedy akurat ten film powstał, czy rzeczywiście będzie to film, powiedzmy tak, surowy, jak były jego produkcje wiele lat wcześniej, czy jednak, o nie, dziękuję bardzo, mój warsztat się zmienił, to tamto. No nie, warsztat się nie zmienił, powrócił po raz wtóry z muzyką zespół Goblin. No tak było, że amerykańskie wojaże w Stanach Zjednoczonych nie za wiele pozwalano Argento, więc tutaj akurat stwierdził, ok, to ja wracam do Włoch i tutaj nakręcę film taki jak chcę, więc Goblin powrócił. Znowuż muzyka nie pasuje do obrazu bardzo często, ale to jest siłą Dario Argento. Rzeczywiście, że kiedy oglądamy jego filmy, akcja swoje, muzyka swoje, wiesz, troszeczkę to wygląda jak teledysk. Mamy tutaj sobie leci piosenka Mniej niż zero, a tu nagle obraz totalnie do tego nie pasuje, ale rzeczywiście to, jeżeli oglądamy, to wszystko się zgrywa, to wszystko jak najbardziej ma sens, ma logikę, więc to jak najbardziej jest dobrze poprowadzone w tymże filmie. Również, muszę przyznać, bardzo podobają mi się efekty wizualne. To widać, że od czasów współpracy, no
z innym wielkim tuzem, czyli z George'em A. Romero, no tam oczywiście z Tomem Savini. Ten aspekt filmów Dario Argento poszedł do przodu. Rzeczywiście widać, że tutaj jest dużo. Jest taka jedna scena, mam zanotowane VFX, czyli efekty wizualne w scenie z klarnetem, super. No i rzeczywiście nie można powiedzieć, że tak nie jest, bo no, film kosztował tylko $4 miliony, albo aż $4 miliony, w zależności jak na to patrzymy. Ja wiem, że to im zaraz powie, stary, ty tam Avengery kosztowały tam chyba 500 czy coś. No ale to nie jest takiego rodzaju kino, rzeczywiście to przyzwyczailiśmy się, że no, kino mocne, tak, kino grozy, no niekoniecznie zbyt dużo kosztuje. Ale rzeczywiście widać, że dopracowane to jest wszystko. To troszeczkę mnie śmieszy, bo to jest rok 2000, przełom, oczywiście wtedy już wchodzą telefony komórkowe, takie potężne, wielkie, wiesz, już nie takie fajniutkie jak teraz mamy smartfony, tylko jakieś tam rzeczywiście cegły typu Alcatel i w ogóle, którym się, wiesz, rzucicie w głowę, no to po prostu można by tę głowę rozbić. A w sumie napisz mi, czy widziałaś taki film, gdzie rzeczywiście ktoś bierze jakiś taki stary telefon a la cegła z serialu Miami Vice i używa go jako broni i rzeczywiście działa w tym aspekcie. Więc dla mnie to było taki smaczek. No, ja też w 2000 miałem swój pierwszy telefon, Alcatel One Touch Club. To była chyba Era, tak się nazywała wtedy ta platforma telefonii komórkowej, no ale mniejsza o większość. Więc rzeczywiście to wygląda w miarę ciekawe, w miarę intrygująco. Na pewno in minus jest i to po raz wtóry, to chyba wydaje mi się, że już może nie tyle, że takich aktorów dobiera, tylko on celowo chce mieć no, złych aktorów, bo tak naprawdę poza Maxem von Sydowem, który no, jest klasą samą dla siebie, tutaj nie będę nic mówił, w ogóle Max von Sydow, kiedy kręcili film, to uparł się, bo występuje w tym filmie również papuga, ale uparł się, że papuga ma się nazywać, ma mieć na imię Marcello. Czemu? Ponieważ był kiedyś taki piękny, można by powiedzieć piękny, cudowny, zaprzyjaźniony w każdym razie z Maxem von Sydowem aktor Marcello Mastroianni. Panowie spotkali się, kiedy kilka lat wcześniej von Sydow kręcił właśnie filmy we Włoszech i powiedział, tak, ta papuga się nazywać ma Marcello. No i tak to rzeczywiście zostało. Czy to jest ważne, istotne? Bo dla Maxa von Sydowa na pewno to rzeczywiście było istotne i zagrał on rzeczywiście dobrze, ciekawie, bo czy to jest jego detektyw z 83 roku, czy to później ten z 2000, tak, on cały czas rzeczywiście daje radę. Trochę mi się przypominały, no może nie filmy z Charlesem Bronsonem, Życzenie Śmierci 48,5, ale rzeczywiście kilka takich produkcji z lat właśnie 80., 90., kiedy to, może pamiętasz, taki serial był Detektyw w sutannie, jak tam rzeczywiście ksiądz Dowling, podobnie była prowadzona w każdym razie postać. Ale poza tym, no aktorstwo jest mizerne. Ja tak się zastanawiałem, czy Asia Argento, no córka Dario Argento, która wystąpiła w ogromnej ilości jego filmów, zrobiłaby jakąkolwiek karierę, bo wielkiej nie zrobiła, gdyby nie właśnie ojciec, bo ona aktorką jest żadną. Naprawdę ona jest, nadaje się, bo rzeczywiście tutaj ta rymowanka, ten wierszyk, folwark zwierzęcy, który w tym filmie właśnie występuje, no to ona go wymyśliła i rzeczywiście super się przydał. No nie wiem rzeczywiście, czy cokolwiek by jej było dane. Na pewno dane było im i taki był plan właśnie, ażeby nakręcić kolejną część tego filmu. Miała być kontynuacja, bo jak już mówiłem wcześniej, budżetu film miał $4 miliony i według różnych źródeł, tutaj akurat pomiędzy IMDb i Wikipedią się poruszam, zarobił od $160,000 do $3 milionów. Tak więc to już w tym momencie można sobie sama sobie wybierz. W każdym razie film miał mieć kontynuację, miał nosić tytuł Czarne okulary przeciwsłoneczne, no i oczywiście miała, jak to kontynuacja, być ciągiem dalszym tego, co tutaj się dzieje, no ale niestety były problemy finansowe. Domyślam się, że możliwe, że Dario Argento stwierdził, ok, skoro kontynuacja, no to musimy zrobić więcej rzeczy, musi być mocniej, głośniej. No wiesz, jak to jest przy okazji takiego typu filmów, no i tutaj się nic nie stało. Niestety szkoda, no chyba nie bardzo, bo akurat to jest film bez polotu, jak dla mnie. Bo Argento przyzwyczaił mnie, to już w tym momencie jest chyba 12, 13 film, który jego oglądam, że jego filmy mają to coś. Nawet jak oglądam film, no bez fabuły, tylko tam powiedzmy co się dzieje, to jest to napięcie. Tak się zastanawiam, oglądam, bardzo ciekawy taki świat tworzy, wiesz, w Polsce mamy takich twórców na przykład jak Janek Kulkolski,
który tworzy filmy we własnym świecie. Mamy Davida Lyncha, oczywiście nie w Polsce, ale wiadomo jak jest. Są twórcy, którzy rzeczywiście tworzą filmy i kiedy oglądasz, no to już wiesz dokładnie, o proszę bardzo, ten jego świat wysublimowany, taki, siaki, owaki, ale rzeczywiście inny. I tak było na początku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z twórczością Argenta. A tutaj rzeczywiście jest tak, no dzieje się coś, może być w porządku. Więc jeżeli myślisz i masz ochotę w ogóle zacząć przygodę od tego filmu, to bezsenność, no niestety nie równa się bezcenność. Ależ piękna gra słów, normalnie Karol Strasburger na pewno byłby ze mnie dumny, bo to jest taki film, który po prostu można obejrzeć na raz i powiedzmy 2-3 dni później o nim zapominasz, bo poza kilkoma scenami z efektami wizualnymi, no ciężko powiedzieć, żeby cokolwiek było, bo fabuła kuleje, intryga jest taka sobie, dobre aktorstwo Von Sydowa, no to nie wystarczy, mi się wydaje. Nie wystarczy na to, żeby powiedzieć, to jest rewelacyjne kino, to jest cudowny film. Ja ten film oceniam mimo wszystko pozytywnie, bo nie jest to bardzo złe kino. Jak chcesz zobaczyć, jaką ocenę wystawiłem, to sprawdź na Filmwebie. Tam możesz sprawdzić, jak bardzo się znęciłem. No nie, akurat niekoniecznie, nie tym razem, po prostu ten film jest taki, że obejrzałem. Dziękuję bardzo, przechodzę do kolejnej produkcji i chyba nie będę się zbyt długo rozwodził na tym, że film jest taki do obejrzenia, a Dario Argento na pewno miał lepsze produkcje w swoim dorobku. I jeżeli chcesz te produkcje zobaczyć, tutaj proszę bardzo, tutaj są recenzje wszystkich już, albo prawie wszystkich straszaków Dario Argento.